Cześć, tu Bork, Retrogralnia, to jest tydzień z retro, także bez przedłużania zapraszam na najnowsze wieści. The Spectrum podbił rynek i serca użytkowników. Na stronie producenta już w dniu oficjalnej premiery pojawiła się łatka do oprogramowania 1.0.1, która miała poprawiać działanie m.in. emulacji magnetofonu. Niestety okazała się zawierać błędy i została zdjęta szybko z tejże strony. Na szczęście mamy już na niej wersję 1.0.2, która błędy te usuwa, w tym chyba najbardziej irytujący niepodłączanie joysticka w grach wgrywanych z USB, zanim nie zapiszemy ich konfiguracji. Przy okazji okazuje się, że może się zdarzyć, jeśli macie pecha, że otrzymacie jednostkę, która bootuje nie do karuzeli gier, ale do self-testu. Na stronie Retro Games znalazł się plik z łatką poprawiającą ten problem, który dotyka co prawda bardzo małej ilości wyprodukowanych sztuk. Po prostu ktoś zapomniał zakończyć ustawiania systemu. Atari wprowadziło na rynek nową wersję konsoli 7800 Plus, będącą reedycją mniej znanego modelu z roku 86. Nowa konsola korzysta z tych samych komponentów wewnętrznych co zeszłoroczny model 2600 Plus, ale ma zmienioną obudowę, która nawiązuje do retro futurystycznego stylu czarnego plastiku i szczotkowanego metalu. Konsola obsługuje nowoczesne funkcje takie jak HDMI i zasilanie z USB-C oraz umożliwia odtwarzanie gier z oryginalnych kartridży z konsol 2600 i 7800 dzięki emulacji i sprytnemu systemowi Mapper-Dumper. Atari oferuje także zaktualizowaną bezprzewodową wersję klasycznego gamepada CX78 z dwoma przyciskami, wyposażoną w dongle USB i DE9 oraz wbudowany akumulator. To dodatek, który był brakującym elementem w poprzednim wydaniu 2600 Plus i jest niezbędny do niektórych gier z 7800. Drugi guzik jest niezbędny. Pierwsze wrażenia z użytkowania 7800 Plus oraz kontrolera CX78 Plus są bardzo pozytywne, a recenzenci chwalą jakość wykonania i dokładność nowych produktów Atari. Mimo że 7800 jest mniej znana i mniej lubiana niż inne modele Atari, istnieje szansa, że nowe kontrolery CX78 Plus będą się cieszyć popularnością, zwłaszcza wśród posiadaczy modelu 2600 Plus. Ja w tym kwartale kupiłem już ZX-a NGO, The Spectrum i Mistera P, także 7800 Plus sobie odpuściłem, może się skuszę na jakiejś promocji. 8BitDo wprowadza na rynek dwa nowe modele klawiatur mechanicznych inspirowane retro konsolami. Dostępna wcześniej w wersjach kolorystycznych NES-a, Famicoma i C64, pierwsza z tych klawiatur zyskuje teraz nowy wygląd nawiązujący do 32-bitowego systemu Sega Saturn, upamiętniając 30. rocznicę konsoli. Oferuje łączność 2.4G i Bluetooth oraz połączenie przewodowe, a także dodatek Dual Super Buttons. Niestety nie jest kompatybilna z oryginalną Segą Saturn. Cena to około $110, a wysyłka rozpocznie się 20 grudnia tego roku. Druga klawiatura to hołd dla oryginalnego Xboxa. Charakteryzuje się przeźroczystą obudową i podświetlanymi klawiszami RGB, które przypominają centrum dowodzenia Master Chiefa z gry Halo czy Halo. Klawiatura zawiera przycisk Xbox aktywujący Windows Game Bar oraz standardowe funkcje mechanicznych klawiatur 8BitDo. Klawiatura kosztuje $120 i będzie dostępna 15 stycznia 2025 roku. Jeśli nie udało Wam się nadal złapać na drugą partię Mistera P od takiego udona, to w tym momencie możecie składać zamówienia przedpremierowe na trzecią partię. Na stronie sklepu dostępne są pełne zestawy z obudową za $180 oraz zestawy bez obudowy za $155. Przewidywana wysyłka do klientów to przełom stycznia i lutego przyszłego roku. Choć najtańsza wersja bez żadnych dodatków, sam klon DE10 za $100 jest w tym momencie wyprzedana, to cena $180 za pełen zestaw jest wciąż niższa niż sama oficjalna płytka DE10. Dodatkowo po kilku miesiącach od premiery wszystkie testy pokazują, że ta alternatywa spisuje się naprawdę dobrze. Jeśli więc jesteście gotowi poczekać około 2-3 miesięcy, to warto rozważyć ten zakup. Choć klasyczne gry z Segi Mega Drive znikają ze Switcha jako osobny program, to Nintendo Switch Online zaktualizowało swoją bibliotekę gier Sega Mega Drive Genesis, dodając 3 nowe tytuły dostępne dla członków Expansion Pack. Nowe gry to Toe Jam and Earl in Panic on Funk o Tron,
Platformówka z roku 93, będąca kontynuacją przygód Toe Jama and Earla z 91 roku. Vectroman, dwuwymiarowa gra akcji z roku 95, stworzona przez Blue Sky Software, oraz Wolf of the Battlefield Mercs, dynamiczna strzelanka typu Run and Gun od Capcomu, będąca techniczną kontynuacją popularnej gry Commando z roku 85. Ciężkie są te nazwy gier, co nie? Atari ogłosiło, że Rollercoaster Tycoon Classic zadebiutuje na Nintendo Switch już 5 grudnia tego roku. Ta wersja łączy w sobie oryginalny Rollercoaster Tycoon oraz jego sequel Rollercoaster Tycoon 2 w jednym pakiecie. Portem na Switcha zajęło się studio Graphite Labs. Rollercoaster Tycoon Classic został pierwotnie wydany w roku 2016 na Androida i iOS-a przez Origin 8 Technologies oraz oryginalnego twórcę Chrisa Sawyera. Ethan Sters, wiceprezes do spraw wydawnictwa gier w Atari, wyraził entuzjazm z powodu przeniesienia gry na Switcha, podkreślając doskonałą pracę Graphite Labs w dostosowaniu skomplikowanego sterowania klawiaturowego do kontrolerów konsoli. Premiera na Switchu to okazja do ponownego zaangażowania dawnych graczy, zaoferowania aktywnym graczom nowej platformy oraz dotarcia do nowego pokolenia fanów serii. 40 lat po premierze oryginalnego Ant Attack nadchodzi jego kontynuacja na Spectrum Next. Gra Sandiego White'a z roku 1983 była przełomowa, wprowadzając izometryczną grafikę na ZX Spectrum i oferując graczom swobodę czterokierunkowego ruchu. Ant Attack jest uważana za prekursora gatunku survival horror i jedną z pierwszych gier, w której można było wybrać płeć postaci. Mimo że White nigdy nie stworzył kontynuacji, teraz po ponad 40 latach doczekamy się jej dzięki Spectrum Next, nowoczesnemu następcy legendarnego komputera Clive'a Sinclaira. Przy okazji na stronie Spectrum Next znajduje się najnowsza dystrybucja oprogramowania dla ZX Spectrum Next, a w niej nowy system Next 2210, który zawiera aktualizacje takie jak Next ZX OS 2.07L, nowe podmenu Tools z narzędziami do konfiguracji systemu, pełne wsparcie dla rozszerzonego UDG i tokenów w edytorze Next Basic oraz automatyczną konfigurację CP/MA. Poprawiono również błędy w ładowaniu CP/MA i, co najważniejsze, dodano oficjalny core ze wsparciem komputera Sinclair QL. Dostępne są różne wersje do pobrania, w tym pełna dystrybucja oraz wersja bez kodu źródłowego. Aktualizacja wymaga pobrania plików na kartę SD i postępowania zgodnie z instrukcjami aktualizacji, które obejmują formatowanie karty i kopiowanie plików na nią. Dla użytkowników klawiatur PS2 dostępne są instrukcje zmiany ustawień portu PS2 z myszki na klawiaturę. Strona oferuje również porady dotyczące rozwiązywania problemów oraz pełną listę twórców dla osób zaangażowanych w rozwój projektu. Tylko jest jeden problem. W tym momencie samych plików z aktualizacjami nie ściągniecie, bo autorzy projektu nie zdążyli ich wgrać na stronę, a w tym momencie gaszą pożar związany ze sprzedażą ZX Next, jakie zostały im z ostatniej kampanii crowdfundingowej. Z powodu ogromnego zainteresowania ze strony fanów i niestety także skalperów, sprzedaż zakończyła się dosłownie w kilka minut, a operator płatności PayPal uznał, że taka ilość zakupów to musi być jakiś błąd i zablokował konto sprzedawców. Z tego co podają twórcy Nexta, ta sprawa została na szczęście rozwiązana i szczęśliwcy, którym udało się kupić Nexta, a PayPal anulował im zamówienia, muszą ponownie tylko i wyłącznie ponowić płatność. A ci, którzy ZX Nexta już posiadają, albo tak jak ja, jego klona Go, czekają na wgranie plików. Gra Nixie and the Seeds of Doom, znana z ZX Spectrum, została przeniesiona na komputer Commodore 64. Nowa wersja oferuje wiele ulepszeń w porównaniu do oryginału. Gracze mogą odkrywać tajemnicze jaskinie i ruiny zamku, unikając przy tym przeszkód i szukając sojuszników, by uratować dom Nixie. Ulepszenia w wersji C64 obejmują 40 szczegółowych ekranów z animowanymi tłami, zdecydowanie ulepszone sprite'y i animacje, mapę w grze, interfejs użytkownika z dynamicznym systemem podpowiedzi, zaawansowany system dźwięku z 3 trybami audio, 6 utworów muzycznych i 3 ścieżki dźwiękowe. I dzięki tym zmianom gra zyskała na atrakcyjności dla fanów retro gamingu. Infestation to nowa zachwycająca gra na Commodore 64 stworzona przez Monte Voida, która przyciąga uwagę jako arcade'owy run and gun platformer. Gra zdobyła pozytywne opinie, a jej twórca podkreśla wyjątkową
wysokiej rozdzielczości grafikę. W grze wcielamy się w rolę galaktycznego szeryfa, eksplorującego tajemniczą stację kosmiczną, uzbrojeni w półautomatyczny karabin i wspierani przez robota D-3PU2. Walczymy z dronami i obcymi, odkrywając sekrety eksperymentów na stacji. Zapraszam do grania. I to wszystkie nowości, jakie dla Was dzisiaj przygotowałem. Zapraszam jutro na streama, na Discorda, do wsparcia kanału i widzimy się już niedługo. Pozdrawiam serdecznie, Borg Retrogralnia.